Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy naprawdę szybką zupkę i bardzo łatwą. Będzie to zupka ogórkowa z ryżem. Taka letnia, lekka zupka. I co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny wywar. Zaraz powiem coś o wywarze, bo mam tutaj go, w garku. Ja już zrobiłam. Do tego będą nam potrzebne 2 średnie marchewki, od 100 do 150 gramów ryżu. Ja mam ryż jaśminowy, a ryż zależy od tego, jak bardzo lubimy gęstą zupę. 5 takich 10 cm ogóreczków. Jeżeli ktoś lubi bardzo kwaśną zupę, można też dolać do zupy troszkę wody z kiszonych ogórków. Od 50 do 100 ml ja mam słodkiej śmietanki 30, natka pietruszki, natka koperku, 4 ząbki czosnku. To będzie nam potrzebne. Teraz przejdziemy do wywaru. Ja mam wywar, robiłam wcześniej i powiem go, jak go zrobiłam. Jest to bardzo, ale to bardzo łatwe. Od 50 do 70 deko wrzucamy porcji rosołowej z kurczaka. Mogą być to porcja rosołowa, ewentualnie skrzydełka same lub 2-3 nóżki. Do tego wrzuciłam, właśnie teraz wyciągam, jedną gałązkę lubczyku, taką zieloną, jedną średnią pietruszkę, którą teraz wyciągam, bo ona się już mi ugotowała, oczywiście tego nie wyrzucamy, jedną piramidkę smaku do rosołu. Gdybyście nie mieli piramidek smaku, już pokazuję, jak one wyglądają. Wyglądają w ten sposób, w środku są same zioła, to wrzucicie do zupy 2-3 liście laurowe, kilka kuleczek ziela angielskiego i kilka kuleczek pieprzu. Ja wrzuciłam też jedną papryczkę taką pikantną. Tu jest liście od pora i 10 cm takiego, zwykły por. Czy to będzie część biała, czy zielona, wszystko jedno. I kawałek selera. I to wszystko gotowałam od 40 minut do godziny czasu. I teraz to wszystko wyciągnę. Pietruszkę i seler będę kroić w kosteczkę. Mięsko można obrać i wrzucić do zupy z powrotem. No, tak jak mówiłam, z wywaru wyciągnęłam już wszystko. I teraz co wraca z powrotem do naszego wywaru? Pokrojona pietruszka. Ja sobie ją tak drobniutko pokroję. Bardzo fajnie się kroi, bo ona jest ugotowana. Wrzucamy. Zupę będziemy gotować około 4 litrów. Do zupy oczywiście tutaj możecie wrzucić teraz, co używacie. Czy używacie kostek rosołowych, czy używacie kucharka, wegety, co tam lubicie, możecie wrzucić. Przyszedł mój piesek właśnie do kuchni, Majunia. Przyszła na chrząstki, tak? I na skórki z kurczaka, tak? Przyszłaś? Zaraz ci pani da. Teraz kroję seler, też w drobniutką kosteczkę. Także ja osobiście dałam kostkę rosołową, bo ja kostki rosołowe używam. Ale wy nie musicie i nikogo nie namawiam. Kto ma ochotę, daje to, co po prostu używa. Jeżeli nie, no to tylko sól, dodajecie sól, pieprz. Tylko mówię, uważajcie z solą, dlatego że ogórki kiszone też są solone, żebyście nie przesolili zupy, lepiej dosolić.
Dlatego ja solić zupę będę na sam koniec. Dałam tylko jedną kostkę rosołową. Dobrze. Tak. Teraz obiorę czosnek. Obiorę nasze marchewki. Nasza zupa jest cały czas na malutkim ogniu. Dokładam do tego pokrojony czosnek. Jeżeli ktoś woli, proszę przycisnąć przez praskę. 2 marchewki ścinam na mandolinie. Jeżeli nie macie mandoliny, zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Marchewka starta. 2 marchewki wrzucam do zupy. I teraz, jak wolicie, albo ogórki obieramy ze skórki i ścieramy na grubych oczkach. Można też zetrzeć ze skórką. Ja zawsze ścieram ze skórką, mi to nie przeszkadza. Ale jeżeli będą jeść u Was małe dzieci, to podejrzewam, że lepszą opcją będzie obranie ich po prostu ze skórki. Także ja ścieram teraz nasze ogórki. No, ogóreczki starłam. Ogórki podsmażyłabym na masełku wtedy, gdybym nie miała wywaru z porcji rosołowej. Ale że mam wywar, to nie potrzebuję tu już ani masła, ani podsmażać ogórków. Dajemy ogórki i dajemy ryż. I teraz tak, ile ryżu? Jeżeli zupa będzie jedzona tylko dzisiaj, bo musimy wiedzieć, że ryż zwiększy swoją objętość nawet 3-krotnie, więc jeżeli dam taką szklaneczkę, to ich będzie tu 3. Jeżeli zupa postoi do jutra, to ten ryż jeszcze bardziej napęcznieje. Więc wszystko zależy od tego. Jeżeli będziecie jeść dzisiaj, to ja bym tak dała 150, 200 gramów ryżu, jeżeli ona będzie zjedzona zupa dzisiaj. Jeżeli zupa ma postać do jutra, to dałabym tak 150 gramów ryżu, dlatego że on bardzo napęcznieje jeszcze do jutra. To dlatego właśnie mówię tak od 150 do 200 gramów ryżu i też zależy, ile macie w środku warzyw. Bo jeżeli macie bardzo dużo, no to dacie za dużo ryżu, to w ogóle będzie bardzo gęsta. Także ja daję tak mniej więcej 150 gramów ryżu. I gotuję około 15-20 minut. Na małym ogniu poczekam, aż się zagotuje i zaraz do Was wracam. Widzimy się po 15 minutach. Nawet jeżeli ryż będzie troszkę twardawy, nic nie szkodzi. Po 10 minutach, jak zupa, 15, zupa postoi gorąca, on dojdzie do siebie. I patrzcie, ile tego ryżu się zrobiło. Dlatego mówię, uważajcie. I na dzisiejszy dzień tego ryżu jest w sam raz. Taka zupa jest w sam raz. Jeżeli będziecie mieli za mało wody w zupie, to musicie dolać. Tak jak mówiłam, tu jest, ja podam tak mniej więcej składniki na 4 litry zupy. Gdy ta zupa postoi do jutra, to ten ryż jeszcze bardziej napęcznieje. Więc wtedy, dlatego mówię, trzeba dać troszkę mniej ryżu. A jeżeli ma być zjedzona dzisiaj, to jest tak w sam raz. Od 150 gramów do 200. I teraz co? Zabielimy śmietaną. Ja daję słodką. Można też na talerz dać kleks kwaśnej śmietany. Śmietanę trochę zahartujemy. Chociaż mówię, ja mam 30, więc nic nie powinno się stać. Wlewamy gorącej zupy i mieszamy. Zupa już jest na małym ogniu, ja zaraz ją wyłączę. Spróbowałam, soli więcej nie potrzeba. Ogórki okazały się u mnie bardzo słone, więc więcej nie trzeba. Jedynie co dodam troszkę białego pieprzu. O, ale mówię, musicie próbować, bo nie wiadomo, jakie wasze są ogórki. Tak.
wleję śmietankę. O. Tak. I wystarczy. Gaz zakręcam. Na wierzch daję natkę pietruszki i koperek pokrojony. O. I zupa gotowa. Jak się Wam przepis podobał, zaraz troszkę podniosę, to zobaczycie. 4 litry zupy. Bardzo fajnej. Jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. A jeszcze nie wiem, czy powiedziałam, gdyby okazało się, że macie zupę za mało kwaśną, po prostu wlejcie trochę soku z ogórków i ona zrobi się troszkę więcej kwaśna. Także jak się Wam przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa!